Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiadam Państwu o narodzinach komunistycznej Polski, które miały upamiętniać ustanowione już w 1945 roku święto odrodzenia Polski. Było to najważniejsze święto w kanonie świąt komunistycznej Polski i było zawsze niezwykle hucznie obchodzone. Dowiecie się, co w stworzonym przez komunistów micie odrodzonej Polski było prawdą, a co było wierutną bzdurą. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. O ile 1 maja można było nazwać imieninami komunistycznej Polski, o tyle 22 lipca były jej urodzinami. Komunistyczne władze ustanowiły w tym dniu nowe święto państwowe – święto odrodzenia Polski. To święto miało upamiętniać ogłoszony 22 lipca 1944 roku w Lublinie przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego manifest. To święto ustanowiła już w 1945 roku Krajowa Rada Narodowa, która aspirowała wówczas do roli nowego polskiego parlamentu. To święto miało zastąpić dotychczasowe święto niepodległości, obchodzone 11 listopada. Komunistyczne władze obchodziły to święto z wielką pompą. W całym kraju organizowano pochody z pokazami gimnastycznymi i artystycznymi, które oklaskiwane były z trybun honorowych przez komunistycznych dygnitarzy. Będziemy dążyć do tego, żeby je poprawiać. W czasach Edwarda Gierka usiłowano nadać temu świętu pewnej lekkości. Zrezygnowano więc z pochodów, organizując w ich miejsce turnieje i widowiska sportowe. Lepiej też zaopatrywano sklepy w tym dniu, rzucając do nich więcej towarów i oddawano do użytku nowe inwestycje. I tak między innymi 22 lipca 1973 roku uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, a rok później z wielką pompą otwarto Gdański Port Północny. Święto odrodzenia Polski było też okazją do zaprezentowania obywatelom nowych bohaterów. W 1974 roku został nim Leonid Breżniew, udekorowany przez Edwarda Gierka najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, czyli Krzyżem Virtuti Militari. 6 kwietnia 1990 roku decyzją polskiego Sejmu zlikwidowano święto odrodzenia Polski. Oparta na kłamstwach mitologia komunistycznej Polski odeszła na zawsze do lamusa historii. Nie dałoby się jednak zbudować komunistycznej Polski bez stworzenia najpierw komunistycznego rządu. Przygotowania do jego utworzenia trwały w Moskwie już od grudnia 1943 roku. Zadanie to Stalin powierzył Związkowi Patriotów Polskich, który został utworzony przez polskich komunistów, jacy znaleźli się w Związku Sowieckim. Działania te uległy przyspieszeniu w drugiej połowie czerwca 1944 roku, gdy było już jasne, że sowiecka Armia Czerwona sforsuje niebawem Bóg i zajmie kolejne tereny Polski. Stalin przeprowadził wówczas serię rozmów instruktażowych z działaczami Związku Patriotów Polskich i z przybyłą z kraju delegacją Krajowej Rady Narodowej.
Ta ostatnia składała się głównie z działaczy komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, również powstałej na polecenie Stalina. Zgodnie z wolą sowieckiego dyktatora, Krajowa Rada Narodowa podporządkowała sobie Związek Patriotów Polskich i powstałą w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką armię generała Berlinga. Następnie zwróciła się do sowieckiego dyktatora z memoriałem w sprawie konieczności stworzenia tymczasowego rządu polskiego. Stalin i Mołotow wymusili jednak na działaczach Krajowej Rady Narodowej to, aby nie był to tymczasowy rząd polski, tylko Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, wzorowany na podobnych komitetach, jakie powstały wówczas we Francji i Jugosławii. Formalnie PKWN miał zostać powołany dekretem Krajowej Rady Narodowej z 20 lipca 1944 roku. Tyle tylko, że uchwalenie tego dekretu przez Krajową Radę Narodową było zwyczajną fikcją, ponieważ większość jej członków była w tym czasie w kraju i nie mogła sygnować swoimi podpisami dokumentu wydanego w Moskwie. Tam również 2 dni później, czyli 22 lipca 1944 roku miało odbyć się pierwsze posiedzenie PKWN-u. Dopiero po jakimś czasie umiejscowiono to posiedzenie w Chełmie na Lubelszczyźnie, który wtedy był jeszcze zajęty przez Niemców. W każdym razie działacze PKWN pojawili się w Chełmie dopiero 5 dni później, czyli 27 lipca 1944 roku. Ale stało się tak nie bez powodu. Zanim członkowie PKWN wyruszyli w podróż do Chełma, musieli na żądanie Stalina podpisać 2 porozumienia z rządem sowieckim. Pierwsze z nich o stosunkach pomiędzy dowództwem sowieckim a administracją na wyzwolonych terenach Polski poddawało sowieckiej jurysdykcji tereny Polski zajęte przez Armię Czerwoną. De facto to porozumienie stanowiło później podstawę prawną do zwalczania Armii Krajowej i innych polskich organizacji podziemnych przez Sowietów. Drugie z tych porozumień o polsko-sowieckiej granicy państwowej uznawało linię Kersona za nową polsko-sowiecką granicę. Jego tekst został jednak opublikowany dopiero w 1967 roku. Było tak dlatego, że Stalin w lecie 1944 roku obawiał się reakcji aliantów na samowolę Sowietów w kształtowaniu nowych granic Polski i chciał podtrzymać u nich przekonanie, że sprawa ta nie jest jeszcze przesądzona. I dopiero po podpisaniu tych 2 porozumień członkowie PKWN, i to nie wszyscy, znaleźli się w Chełmie. I od razu po swoim przybyciu mieli odbyć pierwsze posiedzenie i uchwalić w jego trakcie manifest, dopiero później nazwany manifestem lipcowym. W rzeczywistości został on przygotowany i wydrukowany kilka dni wcześniej w Moskwie, a wszystkie jego tezy zostały uzgodnione ze Stalinem i były całkowicie zgodne z jego interesami. Manifest lipcowy komunikował Polakom, że Krajowa Rada Narodowa jest jedynym źródłem legalnej władzy w Polsce, odmawiając w ten sposób legalności rządowi Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Ten ostatni manifest nazywał władzą samozwańczą i nielegalną i zarzucał mu hamowanie walki z okupantem hitlerowskim. Manifest komunikował więc jasno, że PKWN jest legalną tymczasową władzą wykonawczą. Postulował również sojusz ze Związkiem Sowieckim. O polsko-sowieckiej granicy wspominał ogólnikowo.
nadmieniając jedynie, że powinna być ona wytyczona w duchu wzajemnego porozumienia. Tymczasem, jak już wspomniałem, została ona już jasno określona. Z kolei w kwestii granicy zachodniej manifest wysuwał hasło powrotu do Polski ziem zachodnich, co dobrze trafiało w ówczesne nastroje Polaków, którzy tak właśnie uważali. Manifest sporo miejsca poświęcał również powojennemu porządkowi w Polsce. Za najważniejsze uznawał przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych z zastrzeżeniem, że te swobody nie będą dotyczyły wrogów demokracji. Postulował również przejęcie majątku narodowego pod tymczasowy zarząd państwowy, ale też mówił o zwrocie przedsiębiorstw ich dawnym właścicielom. Postulował też reformę rolną, która miała polegać na parcelacji gospodarstw obszarniczych powyżej 50 hektarów, a na terenach zachodnich powyżej 100 hektarów. Obiecywał także Polakom poprawę ich bytu, podwyżki płac, wprowadzenie świadczeń socjalnych i bezpłatnego nauczania. Wiele też mówił o jedności narodu, która miała być warunkiem zrealizowania tych wszystkich zadań. W manifestie nie było ani jednego słowa o komunizmie, nacjonalizacji i kolektywizacji. I taki manifest mogliby wówczas rzeczywiście poprzeć Polacy, gdyby nie to, że wydał go PKWN, ciało o całkowicie sowieckim rodowodzie. I tak samo Polacy postrzegali członków PKWN. Nie było wśród nich nikogo, kto cieszyłby się ich zaufaniem. W skład PKWN-u wszedł jako jego przewodniczący Edward Osóbka-Morawski, który nie był wówczas postacią znaną. Jego pierwsza zastępczyni, Wanda Wasilewska, była z kolei znaną przed wojną komunistką, ale nie cieszyła się poparciem rodaków. Sympatię części Polaków mógł jedynie budzić drugi wiceprzewodniczący PKWN, Andrzej Witos, brat byłego premiera Wincentego Witosa. Tyle tylko, że Witos z PKWN niebawem odszedł, rzekomo z powodu złego stanu zdrowia. Z kolei generał Michał Rzymierski, kierownik jego resortu obrony, kojarzył się większości Polaków z korupcją w przedwojennym wojsku. O Wincentym Rzymowskim, który został szefem resortu kultury PKWN, przed wojną słyszano z powodu plagiatu, jakiego się dopuścił, za co został wyrzucony z Polskiej Akademii Literatury. Z kolei szef resortu pracy PKWN, socjalista Bolesław Drobner, był typem awanturnika i prostaka, którego karierę zakończono po tym, jak nazwał Bermana skończonym bydlęciem. Inny socjalista z PKWN, szef resortu gospodarki i finansów, Jan Stefan Hahnemann, był jedynie przed wojną niskiej rangi urzędnikiem bankowym. Nazwiska trzech ludowców z PKWN, Stanisława Kotka-Agroszewskiego, który został kierownikiem resortu administracji, Jana Czechowskiego, który został szefem resortu sprawiedliwości i Jana Grubeckiego, kierownika resortu komunikacji, brzmiały, jakby wymyślił je sam Witkacy. Pozostali członkowie PKWN-u byli czystej krwi komunistami, z życiorysami typowych przedwojennych terrorystów. Nie mieli absolutnie żadnych doświadczeń w pracy państwowej. Dotyczyło to między innymi Stanisława Skrzeszewskiego, Stefana Jędrychowskiego i Stanisława Radkiewicza, szefa resortu bezpieczeństwa publicznego, który przed wojną, o czym Państwu już mówiłem, został zwerbowany przez policję. Najlepiej z członków PKWN-u wyglądał dr Emil Sommerstein, który przed wojną był posłem z ramienia syjonistów.
Tak właśnie wyglądała reprezentatywność członków PKWN-u na tle ówczesnego polskiego społeczeństwa i działających w kraju sił politycznych. Ale Stalin zdawał sobie z tego sprawę. Już podczas kompletowania PKWN-u sowiecki dyktator oświadczył wprost, że nie sądzi, aby ktokolwiek poza Andrzejem Witosem miał prawo powoływać się na to, że reprezentuje jakąś grupę polityczną w Polsce. Sowiecki dyktator zresztą nie ufał do końca członkom PKWN-u. Odnośnie niektórych z nich miał poważne obiekcje co do tego, czy rzeczywiście ich reedukacja w Związku Sowieckim była skuteczna. Z tego powodu w PKWN istniała również ścisła hierarchia. Nie wszyscy członkowie PKWN-u znaczyli tyle samo. Najwięcej Wasilewska, Radkiewicz, Mincz i Berman. Ale oni byli członkami Centralnego Biura Komunistów Polskich, tajemniczego ciała, które na polecenie Stalina miało nadzorować politycznie Polską Partię Robotniczą, Krajową Radę Narodową i sam PKWN. PKWN i jego manifest stały się najważniejszym mitem komunistycznej Polski. Doroczne obchody Święta Odrodzenia Polski miały uświadamiać Polakom, że ich ojczyzna narodziła się dokładnie w dniu 22 lipca 1944 roku w Lublinie za sprawą PKWN-u i jego manifestu lipcowego. Tę mitologię władze pielęgnowały przez cały okres komunistycznej Polski. Dzisiaj już wszyscy wiemy, że po II wojnie światowej Polsce nie tylko siłą narzucono komunizm i pozbawiono ją suwerenności, lecz także na nowo napisano jej historię. Ta ostatnia składała się prawie wyłącznie z samych zakłamanych mitów. Mit PKWN-u i odrodzenia Polski był najważniejszym z nich. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.